Kupuj wodę Rodowita i zbieraj wilczki. Więcej na www.wilczki-rodowita.pl. Dzisiejszy podcast powstał przy współpracy z Rodowitą z Roztocza. Rodowita z Roztocza to naturalna woda mineralna pochodząca z jednego z najczystszych i najdzikszych rejonów naszego kraju, z Roztocza. To m.in. na Roztoczu możemy spotkać wilki w ich naturalnym środowisku i o nich będziemy dzisiaj rozmawiać. Rodowita z Roztocza przygotowała niezwykłą akcję dla wszystkich miłośników tych zwierząt, gdzie za każde kupione 48 butelek wody Rodowita w trakcie trwania akcji możecie wygrać jednego z 20 000 pluszowych wilczków z tej oto wilczej rodziny. A dzisiaj w świat wilków prowadzi nas pan Marcin Kostrzyński, przyrodnik i autor książki Gawędy o wilkach i innych zwierzętach. Dzień dobry. Dzień dobry. Może zacznijmy od tego, jak takie młode wilczki poznają świat, jak wygląda ich pierwsze wyjście z nory. Och, zanim wyjdą z nory, to jeszcze trochę musi potrwać, bo to jest akurat gatunek, który bardzo lubi się przytulać, a nie dlatego tylko, że lubią się przytulać, ale dlatego, że one szybko tracą ciepło. Dlatego zaraz po urodzeniu małe wilczki nie odstępują swojej mamy i mama nie może wyjść z nory. Jeżeli wychodzi na chwilę, musi być zastępstwo, żeby te małe wilczki ogrzać. One te pierwsze dni spędzają zupełnie w norze, potem oczywiście robią się coraz bardziej aktywne i takie pierwsze wyjścia na świat to jest zobaczenie chmur przez to, czy koron drzew przez ten otwór nory, a on wcale nie jest taki mały, bo wilki kopią te nory dosyć solidne. One nie są głębokie, nie są jakimś labiryntem podziemnym jak u innych zwierząt, ale są dość obszerne, po to, żeby tej mamie i tym małym wilczkom było tam wygodnie. I dopiero po pewnym czasie, gdy one już nabiorą sił i ciekawości świata, systematycznie wychodzą i poznają krok po kroku to wszystko cudowne, co w lesie dookoła się dzieje. Bo to nie jest tak, że taki mały wilk, on się rodzi z pełnią wiedzy. Nie, jego mama i starsze rodzeństwo musi uczyć, musi go wprowadzać w ten świat lasu, tak żeby wiedział, jak być wilkiem. Czy takie wilczki się bawią? One uwielbiają się bawić od samego początku. Już jak mają kilka tygodni, nawet jak są w norze, zaczynają, oczywiście mama jest takim głównym obiektem do zabawy. Znaczy można po mamie chodzić, można z mamą się bawić, ale później jak tylko wychodzą z nory, to taki plac zabaw, podstawowy plac zabaw to jest tuż przy norze. Dlaczego? Dlatego, że w razie jakiegokolwiek niebezpieczeństwa one instynktownie uciekają do tego swojego schronienia, do swojego domu. Po prostu się chowają pod ziemią, ponieważ taki mały wilk też może zostać porwany na przykład przez puchacza lub inne drapieżniki, także to nie ma tak lekko. Dopiero później, jak one tak troszeczkę się, jakby to powiedzieć, stają się już takie bardziej dorosłe, czy bardziej dojrzałe, czy takimi nastolatkami wilczymi się stają, to wtedy zaczynają eksplorować las, czyli coraz dalej się zapuszczać w las, znajdować nowe zabawki, uwielbiają bawić się patykami, korą, to są takie typowe zabawy dla wilków, czyli w gonionego czy ganianego wilka się bawią. Jeden bierze kawałek kory, a pozostałe gonią go tak jakby to był jakiś niesamowity skarb. Uwielbiają też przeciąganie liny, tak jak psy. Ja mam małego psa w domu, któremu zawsze mówię, że pochodzi od prawilka. On jest Yorkiem, tak waży tylko 1,5 kg, ale on w to wierzy, że pochodzi od wilka i że ma takie wilcze serce. I właśnie ten mój pies, tak samo jak wilki, uwielbia przeciągać sznurek, skarpetkę albo papeć. Wilki w lesie mają tą trudność, że nie znajdują takich dobrych lin do przeciągania. Dlatego zupełnym przypadkiem, gdy spotkały moje kamery, odnalazły kabel. Na początku to był kabel USB taki mały, którym się bawiły, a później wręcz czekały, aż ja zamontuję nowe kamery, by zdobyć taki kabel, który dla nich był idealną liną właśnie do sprawdzenia, który z małych wilczków jest tym najsilniejszym czy najsprawniejszym w całej rodzinie. I nagrałem jeszcze jedną bardzo ciekawą rzecz, że takie małe wilki potrafią już współdziałać, ponieważ jeden z tych wilków nie był w stanie urwać tego kabla, to w jakiś magiczny sposób dogadały się, że
będą to robić we dwójkę, wiedząc, że dwa wilki są 2 razy silniejsze od pojedynczego wilka. Nie wiem, jak to zrobiły, ale rzeczywiście widać, że one doskonale sobie dają radę. Na 3-4 razem ciągną ten kabel. W końcu udało im się go zdobyć. No i właśnie pokazały od razu, do czego był im potrzebne. To jest najlepsza zabawka dla wilka. Czyli jeżeli chcecie zrobić wilkowi prezent, to może nie zostawiajcie kabli w lesie, ale na przykład taki sznurek z węzłami na końcu, jakiś konopny były na pewno świetnym prezentem, bo to jest najlepsza zabawka, którą wilk może znaleźć w lesie. A czy to rodzeństwo wilcze najczęściej właśnie współdziała, czy rywalizuje? Jak to u nich wygląda? To są bardzo silne więzi. One się bardzo kochają i te więzi pozostają na całe życie. I tak jak my tworzymy rodziny, my ludzie, tak samo wilki tworzą rodziny. To nie są watachy, to są rodziny. Tam jest mama, tam jest tata, tam są małe dzieci tegoroczne, tam są piastunowie, czyli o rok starsze wilki, które gdy rodzice wychodzą z domu, opiekują się tymi małymi. Oczywiście one są bardzo niezadowolone z tego, bo są już nastolatkami i chciałyby pójść do lasu z rodzicami i uczyć się, ale nie, one muszą wtedy zostać i pilnować tej garstki takich małych wilczków, które rzeczywiście trudno jest upilnować, bo energia je rozpiera. Taka chęć życia, zabawy i ciekawość świata. Właśnie ta ciekawość świata jest takim najlepszym probierzem inteligencji zwierzęcia. To znaczy inteligentne zwierzęta bardzo się interesują. I na przykład jak ja obserwuję wilki, to na początku one się mnie bardzo boją, tak jak wilki boją się człowieka, ale później bierze górę ciekawość, bo ja jestem innym człowiekiem niż ci, którzy normalnie w lesie przebywają. Czyli nie ścinam drzew, nie poluję na inne zwierzęta, więc dlaczego ja ciągle siedzę w lesie? I taki mały wilk ciągle myśli, ciągle kombinuje i w końcu ta ciekawość bierze górę i zaczyna chodzić za mną, sprawdzać, co ja robię, obłąkiwać moje kamery i próbuje nas zrozumieć. Tak to jest, że dzikie zwierzęta próbują nas zrozumieć, bo my jesteśmy troszkę niekonsekwentni. Wilki, one stosują prawo natury. Można to nazwać wilczym prawem, można nazwać to prawem natury i mają wielki szacunek u wszystkich zwierząt w lesie. To naprawdę widać. To nie jest tak, że inne zwierzęta, nie wiem, jelenie, sarny panicznie boją się wilka. Wręcz odwrotnie. One mają takie poczucie, że jak jestem zdrowym jeleniem, to wilk w żaden sposób mi nie zagraża. I obserwowałem na takich dużych wrzosowiskach rodzinę wilków, 8 wilków leżały we wrzosach, a obok pasły się jelenie, nawet nie podnosząc głowy, nie obserwując wilków. Ale po prostu wiedzą, że jak wilk jest najedzony, a jeleń jest zdrowy, to jeleń jest w pełni bezpieczny. Natomiast niestety my ludzie powodujemy taki paniczny strach u wszystkich zwierząt, bo my tych zasad nie przestrzegamy. To znaczy są wśród nas ludzie, którzy polują bez zasad, polują na zdrowe, piękne zwierzęta, a nie te stare i chore. I stąd wilki mają większą estymę i większy szacunek w przyrodzie niż my. A jak wygląda taka wilcza rodzina? Kto jest głową rodziny? Kto tam zarządza? Jaka rola jest taty? Jaka mamy? To bardzo trudno określić jednoznacznie. Według moich obserwacji, ale też obserwacji naukowców, najważniejsza jest mama. I ona trzyma rodzinę w całości. Jeżeli zdarzy się wypadek i mamie coś się stanie, to wtedy cała rodzina się rozpada, ale te małe wilczki, jeżeli miałyby zostać same, adoptowane są przez inne rodziny. I wilki sobie wzajemnie pomagają. Tata jest bardzo ważny, ponieważ tata zapewnia jedzenie w czasie tych pierwszych 2 tygodni, kiedy mama nie może wyjść z nory, bo cały czas opiekuje się wilczkami. On musi sam zjeść, musi przynieść jedzenie dla mamy, żeby miała pokarm, żeby miała mleko, żeby mogła wykarmić swoje dzieci, a później bardzo intensywnie i aktywnie udziela się w wychowaniu swoich szczeniąt, bo
to jest niezwykle istotne, żeby wilki były dobrze wychowane przez swoich rodziców. I jeżeli my, ludzie, nie przeszkadzamy wilkom, to później nie mamy z tymi wilkami żadnych problemów, ponieważ maleńkie wilczki od dziecka są uczone wszystkiego. Ja nawet, właśnie mówimy o wodzie, ja sfilmowałem takie ujęcie, kiedy małe wilczki pierwszy raz zobaczyły wodę. Zaprowadził je tata do tej kałuży, gdzie mogły się napić, dlatego że mama też czasami potrzebuje trochę spokoju. To nie jest tak, że wilczki mogą cały czas po niej skakać. No, o 5 minut samotności każdej mamie, nawet wilcze, jest potrzebne. Więc tata zabiera te dzieci. No i co? Uczy je po kolei i nawet tak wydawałoby się podstawowych i banalnych zachowań, jak picie wody. Wydawałoby się, że to jest, każdy to rozumie, każdy to umie, każdy to wie, że to jest taki silny instynkt, a jednak te zdjęcia pokazały zupełnie coś innego. Wilczki, które zobaczyły kałużę, na początku bały się, bo nie rozumiały, co robi ten wilk po drugiej stronie. Widziały swoje odbicie. I takie były bardzo zaniepokojone, bardzo zdziwione, bo widać, tak jak ludzie czasami marszczą czoło, jak myślą nad czymś bardzo intensywnie, to one dokładnie tak samo robiły. Tak patrzyły zmarszczonym czołem, ruszały się i trochę to zajęło, zanim zrozumiały, że to jest ich odbicie. To jest niesamowite, bo po raz pierwszy zobaczyły tak naprawdę samego siebie, czy samą siebie, zobaczyły te dziewczynki, które też tam w tej rodzinie oczywiście były. Oczywiście tata, co robi tata? Tata podchodzi i im pokazuje, dzieci, to jest woda, my nie pijemy tylko mleko mamy, my pijemy również wodę, woda jest zdrowa, trzeba ją pić. No i jak to robimy? Językiem, lem, 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 pokazał 3 razy, jak to ojciec robił wszystko byle jak i sobie poszedł, bo już się znudził. Natomiast one przy tej kałuży zostały jeszcze dobre pół godziny. Po pierwsze próbowały tej wody, bo to inny smak, inna konsystencja, stan skupienia, to wszystko było dla nich tak cudownie nowe i takie odkrywcze zarazem. I później ta kałuża stała się takim centrum ich zabaw. One biegały dookoła tej kałuży, często się bawiły, często przychodziły po prostu w to miejsce, bo tam odrobinę chłodniej, odrobinę weselej, miały swoje zabawki oczywiście obok tego miejsca. Także to jest tak, że te zwierzęta też są związane z terenem, w którym się wychowały. To nie jest tak, że wilków może być za dużo. One mają swoje terytoria. Każda rodzina ma ogromne terytorium. Ogromne. Tak jak jest ogromna Warszawa, to właściwie jedna wilcza rodzina może zawiadywać takim obszarem. I to jest niezwykle ważne, żeby nie było tam innych wilków i ta rodzina dokładnie broni się przed tym, żeby żadne inne wilki nie zajęły ich terenu. I wtedy one są bardzo solidarne, wspólnie przepędzają takiego intruza. Nie, my tutaj mieszkamy, a czasami nawet nie muszą przepędzać intruza, bo wilki mają coś, czego my nie mamy i czego my nie rozumiemy. Mają kapitalny węch. Jak wilk wciąga powietrze, to jest tak, że on może cofnąć się w przeszłość. On wie dokładnie, że tędy przechodził człowiek. Był to pilarz, który wycina drzewa. Było to 4 dni temu, jeszcze przed... My tego nie wiemy. On jak gdyby przewija sobie taśmę do tyłu, nagranie wideo i wie wszystko, co się w tym danym miejscu wydarzyło. I też zostawia ślady zapachowe, czyli znaczy granice swojego terytorium. To jest sygnał dla wszystkich innych wilków, nie wchodźcie, tutaj jest wilcza rodzina, to jest nasza rodzina, nasze terytorium, my tutaj żyjemy i to też jest respektowane przez inne wilki. One nie robią sobie krzywdy, to znaczy to nie jest tak, że gryzą się na przykład. Nie, to wystarczy po prostu, że jest taki znak i każdy wilk wie, że nie, to tam nie wchodzimy, bo to jest terytorium zajęte. One jeszcze w dodatku potrafią zostawiać ślady zapachowe czasami dużo dalej niż trzeba, tylko że to są takie ostrzegawcze, czyli zbliżasz się do naszego terytorium, ale jest tak, że jak dwie rodziny graniczą ze sobą, to na przykład droga albo linia kolejowa jest granicą. I tam one, to szczególnie widać pod koniec zimy, jak jeszcze jest śnieg, jedna rodzina podchodzi, siusia na jednej stronie drogi, druga rodzina podchodzi, siusia na tej stronie i wiedzą, że to jest taka granica, której się nie przekracza. A ile członków liczy taka rodzina przeciętnie? Małych wilków rodzi się bardzo różnie.
Potencjalnie może się rodzić nawet 12. Ale wilki też potrafią ograniczać swój przyrost naturalny. Jak są dwie rodziny obok siebie, które ja obserwuję, to jedna z rodzin, gdzie było 8 już dorosłych wilków, przez 2 lata nie rodziły się małe wilczki. Po prostu o tym decyduje wilczyca. Ona potrafi sterować, czy będzie miała dzieci, czy nie. I co do ilości dzieci, to zależy też od kondycji matki i kondycji całej rodziny. Jeżeli matka jest w świetnej kondycji, jest dużo pokarmu, ojciec jest zapobiegliwy, potrafi przynosić dużo jedzenia, to wtedy rodzi się 5-6 małych wilków, które są rzeczywiście dobrze wykarmione i no po prostu dostatecznie silne, żeby przetrwać. One doskonale potrafią planować swoją przyszłość i tak genialnie wpływają na las. Las, gdzie są wilki, jest od razu widać. Tam jest porządek, tam jest spokój, tam jest tak jakby one projektowały las, tak były kimś więcej niż wilkami. One są bardziej pasterzami i stróżami lasu niż zabójcami. I ja podziwiam wilki całym swoim sercem, bo na początku ja trochę się ich bałem, trochę nie rozumiałem, a teraz jak obserwuję wilki, to jest najcudowniejsza chwila, kiedy tylko wchodzę do lasu i widzę rodzinę wilczą, bo to jest czysta przyjemność. Człowiek zaczyna też inaczej postrzegać cały las i mieszkające w nim zwierzęta. One wszystkie się znają. One wiedzą, kto jak się nazywa. No, i te więzi rodzinne zostają u nich przez całe życie. I to nie jest tak, że jeżeli jednemu z członków rodziny stanie się krzywda, nie wiem, wpadnie we wnyk zastawiony przez kłusownika, czy potrąci go samochód i będzie niepełnosprawny, to nie zostaje odrzucony czy wypchnięty z rodziny. Mamy dowody na to, że przez lata on jest utrzymywany przez resztę, bo to nie jest jakiś tam wilk, to jest nasz brat, to był nasz tata, a dla mnie takim super wzruszającym momentem jest to, jak widzę właśnie na poligonie w Toruniu jest taka super stara babcia. Jest to tak stary wilk, że on w ogóle nie powinien funkcjonować, bo już ma zęby wykrzywione, już ledwie chodzi, kuleje na nogę. Po prostu mega babcia wilcza. I ta babcia jest w najlepszej kondycji, ona dostaje najlepsze kąski, z babcią się każdy liczy, a jak sprawdzono DNA, to okazuje się, że to jest matka 3 samic, takich alfa, czyli matek, z rodzin dookoła, czyli ma ogromne poważanie nawet w świecie wilków. Ona wszystko nauczyła te wilki, one o tym pamiętają i ten szacunek, który mają do starszej babci jest po prostu niezwykły. Czy jest coś takiego, czego my, ludzie, powinniśmy się uczyć od wilków? Przestrzegania praw przyrody. Ponieważ my zapominamy często o tym, że jesteśmy uzależnieni od naszego środowiska. My potrzebujemy czystej wody, potrzebujemy powietrza czystego, potrzebujemy zdrowego jedzenia, ciszy, spokoju, kontaktu z zielonym lasem, żeby być szczęśliwym. Ja przynajmniej potrzebuję, a też wielu ludzi, żeby być szczęśliwym, żeby mieć szczęście, poczucie szczęścia, potrzebują takich podstawowych rzeczy, a my często o tym zapominamy. I wilki uczą mnie, jak ważne są te podstawowe prawa przyrody, że trzeba zadbać o swoje dzieci, trzeba zadbać o swoją przyszłość, bo w Bieszczadach, gdzie jest bardzo mało jeleni, wilki nie polują na łanie, tylko polują na jelenie, byki, na samce, bo wiedzą, że jak zaczną polować na łanie, to wtedy nie będzie komu rodzić cieląt i będzie tych jeleni coraz mniej. Czyli wolą zaryzykować i próbować polować i upolować dużego jelenia, byka, który jest niebezpieczny, bo ma poroże, niż upolować łanie, ale wiedzą właśnie, że ta przyszłość będzie zagrożona. I my też powinniśmy o tym pamiętać. Tak. O przyszłości naszej, a przede wszystkim o przyszłości naszych dzieci. Żeby też mogły cieszyć się lasem, żeby miały do dyspozycji czystą wodę, zdrowe jedzenie i żeby mogły żyć tak spokojnie jak my. Niesamowite. Mogłabym słuchać tego godzinami. Chyba nikt z nas na co dzień nie myśli o tym, nie zdaje sobie z tego sprawy, że takie więzi, tak mogą wyglądać relacje, że taką rodzinę tworzą wilki. Ale to jest taka rodzina wzorcowa, z prawdziwego zdarzenia. Tam nam się czasami wydaje, że to może być agresja, bo tam tata czasami zęby pokazuje. Ale to nie jest agresja, to jest wychowanie. Dobrze wychowany wilk przez mamę i tatę nigdy nie będzie
zagrożeniem dla człowieka, bo on od dziecka będzie miał wpojony strach przed człowiekiem. Rodzice mówią, przekazują wilkom, my jeszcze nie wiemy w jaki sposób, że człowiek jest największym zagrożeniem dla nich i że człowieka za wszelką cenę trzeba unikać i nie wchodzić w żadne konflikty z ludźmi. Dlatego małe wilczki wychowane przez mamę i tatę nigdy nie będą polować na nasze krowy, na nasze konie, bo wiedzą, że to jest majątek ludzi i tego nie wolno ruszać. Natomiast wilki na Białorusi, gdzie na przykład na wilki się poluje i takie maluchy zostają bez dobrego wychowania, zaczynają czynić szkody, czyli zagryzają psy, czy chodzą właśnie polować na zwierzęta gospodarskie, dlatego, że nie zostały dobrze wychowane. I tak niezwykle istotne jest to, byśmy pozwolili rodzinom wilczym żyć jak rodziny, żebyśmy nie zaburzali tego procesu wychowania, bo to jest ogromny proces. Taki wilk uczy się przez właśnie 3 lata. On przez 3 lata odbiera nauki od rodziców i dopiero w 4. roku może być ewentualnie samodzielny. A pamiętajmy, że wilczy rok liczy się jak właśnie 10 ludzkich lat. To jest 30 lat ludzkich. Wilk musi się uczyć, żeby osiągnąć taką wiedzę, by sobie samemu poradzić. I druga sprawa właśnie jest taka, że wilki nie poradzą sobie same. One muszą być w rodzinach. I dlatego te więzi są takie silne i one tak się bardzo wspierają, bo rodzina jest rodziną. Rodzina się wspiera dzięki temu, że ktoś ma słabszy dzień, to pomaga mu ten, który ma dzień lepszy. I tak powinno być też w naszych rodzinach, że my powinniśmy się bardziej wspierać jak wilki. Dziękuję serdecznie za tą fascynującą rozmowę. I pamiętajcie, że do 17 października możecie zgarnąć jednego z 20 000 wilczków. Pijcie rodowitą na zdrowie i zbierajcie wilczki. Dziękuję. Dziękuję. Poczuj delikatne orzeźwienie płynące prosto z dzikiej natury. Rodowita z Roztocza, pierwotnie dzika. Teraz kolekcja wilczków do zebrania z rodowitą. Więcej na wilczki-rodowita.pl